Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlight. Dzisiaj mam dla Was recenzję gry Ixion. To jest strategia kosmiczna, o jakiej mogliście już tam jakiś czas temu słyszeć, bo ona wyszła wcześniej na PC, natomiast do tej pory nie było jej w ogóle na konsolach. To się zmienia teraz. Ixion właśnie z przytupem wjeżdża zarówno na PlayStation 5, jak i na Xboxa. Pytanie, czy warto w niego zagrać? Zobaczmy. Na początek tradycyjnie powiedzmy sobie, o co w tej grze w ogóle chodzi. Ixion obejmujemy pozycję naczelnika stacji kosmicznej zwanej Tycoon. Nie byle jakiej zresztą, bo jest to pierwsza stacja kosmiczna zdolna do pokonywania ogromnych odległości oraz podróży do innych galaktyk, a to wszystko dzięki takiemu przełomowemu silnikowi zwanemu Vol Engine. Prace nad samą stacją były bardzo szybkie i bardzo ważne, no bo i powód jest niecierpiący zwłoki. Nasza ojczysta planeta, czyli Ziemia, chyli się ku upadkowi. Przez eksploatację planety ekosystem doprowadzono do ruiny. Niedługo nie da się już na niej żyć. Tym bardziej jest ważne, żebyśmy my właśnie, wykorzystując tą stację i ten nowy napęd, gdzieś w kosmosie znaleźli nową planetę, gdzie ludzkość mogłaby się przeprowadzić. No i zbudowanie tej naszej stacji jest na tyle ważne, że na Ziemi zorganizowano taką wielką konferencję prasową, na której właśnie producent tej stacji, czyli korporacja Dolos, miała zaprezentować na oczach całego świata silnik międzygwiezdny Vol Engine. Tycoona ustawiono więc na tle Księżyca, żeby tak ładnie wyglądał, no i dokonano skoku. Niestety silnik nie zadziałał prawidłowo, doszło tutaj do katastrofy, natomiast nas wysłała w podróż nie do innego miejsca, ale do innego czasu. Docieramy więc później do tego samego Układu Słonecznego, który opuściliśmy, jednak z przyszłości. On mocno się zmienił. Ziemia to jest jałowa, zrujnowana pustynia, wokół walają się zniszczone ziemskie statki. Wygląda więc na to, że nasza stacja to ostatnia nadzieja ludzkości na przetrwanie. Jakby tego było mało, ten silnik, którym robiliśmy skok, uszkodził też całą stację, która zaczyna się rozsypywać. Na naszą głowę w tej grze spadnie więc całe mnóstwo problemów, od zapewnienia ludziom żywności oraz schronienia, po poszukiwanie nowych źródeł surowców w kosmosie, no i na deser warto byłoby też ustalić, co się z tą Ziemią stało i gdzie można znaleźć planetę zdolną do kolonizacji. No i Ixion to jest City Builder, a więc nasze zadanie w tego rodzaju grze polega oczywiście na budowaniu i zarządzaniu. Sęk w tym, że wcale nie jest to takie łatwe. Zacznijmy od tego, że na tej stacji, na której my jesteśmy, na Tycoonie, jest bardzo mało miejsca. Ona jest podzielona na 6 różnych sekcji, natomiast na początku mamy do dyspozycji jedynie 2 sekcje, albo jeszcze mniej, a odblokowanie kolejnych kosztuje. Do tego oczywiście potrzebujemy surowców oraz energii. Będziemy więc konstruować takie wielkie panele słoneczne na naszej stacji, żeby zapewnić więcej prądu. Błyskawicznie się okaże, że zacznie nam też brakować miejsca na budynki, o czym też już wspominałem. Także wierzcie mi lub nie, ale w czasie mojej rozgrywki wielokrotnie przebudowywałem te stacje, zmieniałem układ budynków. Tutaj liczy się dosłownie każdy centymetr miejsca, zawsze jest go za mało. Takie żonglowanie budynkami, takie kombinowanie, jak wcisnąć 100% z danej sekcji sprawia tutaj sporo frajdy. Na pewno każdy strateg tutaj poczuje się zachwycony. Do tego dodajmy też możliwość specjalizacji danego sektora w na przykład sektor przemysłowy czy rolniczy. To jest bardzo ważne, bo to daje duże premie. Robi się z tego taka fajna układanka, która na pewno da sporo frajdy każdemu fanowi strategii ekonomicznej. No i to, co wam przekazałem, no to już widać taki obraz, że będzie to tytuł dość wymagający. Natomiast wiecie co? Te wszystkie dylematy, gdzie co zbudować, kto co będzie jadł, skąd wziąć prąd i tak dalej, to jest tylko pikuś. Pamiętacie, co ja powiedziałem na początku? Że silnik Vol podczas skoku uszkodził stację i zaczęła się ona rozpadać. I mówiłem dosłownie. Otóż szybko się okaże, że my bez przerwy musimy prowadzić konserwację tej stacji, bez przerwy musimy ją naprawiać, bo inaczej się rozpadnie. Oczywiście nie za darmo, bo do konserwacji wymagana jest stal. Stal na początku gry możemy pozbierać sobie z tych wraków okrętów naokoło Ziemi, natomiast ona szybko się skończy. Co dalej? No oczywiście musimy zacząć produkować komponenty już na samej stacji prosto z surowców wydobytych z asteroid. Inaczej stacja się rozsypie i wszyscy zginiemy. Same asteroidy, jak i inne obiekty odkrywamy w takiej całkiem fajnej minigierce rodem z Mass Effecta.
Tutaj chciałbym docenić, że nie jest to tylko takie wysłanie prosto do punktu. Troszeczkę tutaj musimy się nakombinować, nażonglować, gdzie tą sondę wysłać, to jest fajne. No ale wysyłamy tą sondę, wysyłamy później statek wydobywczy, na końcu musimy wysłać też statek transportowy, który tą rudę wydobytą przywiezie na tą stację i w końcu możemy wyprodukować stal, żeby ta stacja nam się nie rozpadła. Już się to wydaje skomplikowane, no nie? No ale teraz wam sprzedam jeszcze jedną bombę. Otóż im więcej sektorów otworzycie, a miejsca jest na nich mało, tym ta stacja będzie się szybciej rozpadać. Po drugie, ilość surowców w kosmosie też jest ograniczona. Jeżeli chcecie tak siedzieć cały czas w jednym systemie gwiezdnym, no to te surowce wam się skończą i tutaj punkt pierwszy, skończy wam się stal, wszyscy zginiecie. No i tutaj dochodzimy do sedna tego tytułu, który mi się osobiście bardzo podoba. Jest to taka ciągła potrzeba działania, ciągły stres. Ixion jest taką grą, gdzie niemal nigdy nie możecie spocząć na laurach. Tutaj nigdy nie ma spokoju, zawsze coś się dzieje. Pewnie kojarzycie inne city buildery, gdzie jak raz zbudujemy takie bardzo mocne miasto, to praktycznie wszystko macie już wtedy w dupie, tak? Macie ciepłe papcie. No nie tutaj. Przez to, że te zasoby są ograniczone, nasza stacja bez przerwy się rozpada, to my autentycznie zawsze musimy kombinować. Każdy kolejny skok kosmiczny coraz bardziej tą stację uszkadza i sztuka właśnie w tej grze polega na tym, żeby umiejętnie wykorzystywać każdy skrawek systemu gwiezdnego, wyciumciać z niego co się da, a później wiedzieć też kiedy z niego zdjać i do tego przeżyć. To jest naprawdę fajne, dzięki temu bez przerwy się czuje ten stres, tak, tą adrenalinę, tą odpowiedzialność za tą stację. Nawet starzy wyjadacze w tej grze mogą dostać po dupie, jeżeli nie będą wystarczająco uważać. To jest coś totalnie innego niż taki przeciętny city builder nam może zaoferować. Ta innowacja moim zdaniem zasługuje na uznanie. Przez nią też jednak to nie jest gra dla nowicjuszy. Tutaj natomiast chciałbym twórców za jedną rzecz właśnie pochwalić. Otóż, tak jak sobie powiedzieliśmy, ta gra jest trudna. Ona jest trudna, jest wymagająca. Natomiast tutaj twórcy zaoferowali taki bardzo rozbudowany panel, gdzie możemy sobie dostosować poziom trudności. Tam możemy dostosować większość rzeczy, nawet takie jak właśnie czy naprawy stacji zabierają stal, która jest bardzo w grze potrzebna, oraz czy w ogóle stacja otrzymuje ciągle uszkodzenia. Dzięki właśnie takiemu systemowi ten poziom trudności można sobie dostosować, można go sobie nieźle obniżyć. Nadal tej gry nie polecał nowicjuszom, ale przynajmniej nie musi w nią grać weteran, żeby się dobrze bawić. Bardzo fajnie to zrobiliście, to jest duży plus. Oczywiście nie ma tutaj tylko plusów. Mechaniki są wykonane całkiem fajnie, jest parę innowacji, natomiast jest też parę wad. Przede wszystkim jest to balans. Z balansem są problemy głównie technologii, bo te technologie niektóre są kompletnie bez sensu. Problem jest także z balansem wprowadzonych praw. Tak naprawdę z tych 6 praw to przydają się 2, może ewentualnie 3. Niemniej pomimo tych wad gra nadal potrafi sprawić sporo frajdy, bo większość mechanik wygląda naprawdę fajnie. No dobra, omówiliśmy tutaj stację, omówiliśmy kosmos, natomiast w tym kosmosie nie ma przecież tylko tych zasranych asteroid, nie? Musimy też odkryć, co się stało z tą Ziemią, znaleźć też planetę zdatną do kolonizacji, żeby ta ludzkość mogła przetrwać. W tym celu budujemy statki naukowe, badamy różnorakie technologie, sprawdzamy planety, sprawdzamy wraki i różne zjawiska kosmiczne. No i to, co tutaj jest ciekawe, to jest fakt, że ten tytuł ma całkiem rozbudowany świat. Jeżeli graliście kiedyś w taką strategię kosmiczną o nazwie Stellaris, pewnie wiecie, że tam były różne takie eventy w kosmosie, całkiem rozbudowane nawet. I tutaj od razu w Ixion zobaczycie pewne podobieństwa. Tutaj w kosmosie, po wysłaniu statków badawczych, często będziecie świadkami takich całkiem ciekawych wydarzeń, na które, co ciekawe, możemy wpływać. Tutaj taki prosty przykład. Znajdujemy w kosmosie jakąś opuszczoną stację i tutaj gra nam daje do dyspozycji zawsze kilka możliwości. Na przykład możemy od razu tą stację pociąć na kawałki, żeby nie marnować czasu, zebrać sobie surowce, jeżeli ich potrzebujecie. Możemy zbadać tą stację pobieżnie, albo możecie zbudować placówkę badawczą, zbadać ją bardzo dogłębnie. Niekoniecznie zawsze ta opcja pochłaniająca najwięcej surowców i najwięcej czasu zawsze jest najlepsza. To jest interesujące. Przedstawione przez deweloperów tutaj historie, te przypadki w tych wydarzeniach są naprawdę ciekawe i przede wszystkim trzeba dokładnie czytać ich opisy.
Załogę tutaj stracić jest naprawdę bardzo łatwo. Nierzadko ja wam powiem, że nawet mocno uważając i tak mi się zdarzyło stracić wszystkich naukowców na statku. Niekoniecznie była to zawsze moja wina, po prostu taki jest kosmos. Jeżeli jednak będziecie nieostrożni, no to błyskawicznie tego pożałujecie. No i Ixion, oferując takie ciekawe właśnie mini-questy fabularne, potrafi pozytywnie zaskoczyć. Jest tu sporo ciekawych rzeczy do odkrycia. I to jest spory plus, że latając po tym kosmosie nie wydobywamy tylko tych gówno surowców, nie robimy tylko statków, ale jesteśmy świadkami całkiem wciągających wydarzeń. Z drugiej strony do tej gry też mam dwa zarzuty w tej właśnie kwestii. Pierwszy to jest fabuła główna tego tytułu oraz konstrukcja świata. Jak sam mówiliśmy, świat jest interesujący, te questy poboczne są ciekawe, natomiast ta fabuła główna to już tak niekoniecznie. Nie chcę tutaj spoilerować absolutnie, także wspomnę tylko, że zaczyna się ta fabuła z kopyta, zresztą widzieliście ten filmik wstępny, a potem ona strasznie zwalnia, żeby przyspieszyć znowu pod koniec. Widać wyraźnie, że jest tutaj problem z dawkowaniem tej fabuły, że w środku dzieje się bardzo niewiele, to po prostu boli. Do tego przyznam, że twórcy stworzyli naprawdę fajny świat science fiction, jego chce się odkrywać, natomiast jest też nieźle dziurawy, jest tutaj parę sporych fabularnych dziur, które też bolą. Ja mam takie wrażenie osobiście, jak grałem w tą grę, że twórcy tutaj porwali się na taką ekstra wielowątkową fabułę z takich naprawdę fajnych gierek, natomiast w trakcie produkcji zorientowali się, że oni nie potrafią zrobić takiej fabuły, że ona ich trochę przytłoczyła, musieli z niej zrezygnować i po prostu sporo wątków przycięli. To widać i choć nadal gra się przyjemnie w tym tytule, to potrafi zaboleć. Drugi zarzut, jaki mam do tego tytułu, to jest encyklopedia, albo wręcz jej brak. Otóż czujecie, ten świat jest bogaty, tak? Mamy wiele statków, mamy wiele tajemnic, wiele postaci i tak dalej. Dlatego, żeby się w tym nie pogubić, w grach często mamy takie encyklopedie. Twórcy tam umieszczają jakieś ważne informacje na temat zjawisk, na temat osób i tak dalej. Właśnie po to, żeby w każdej chwili móc do tego sięgnąć. No i twórcy z reguły to umieszczają, ale twórcy Ixion tego nie zrobili. Natomiast ten świat jest rozbudowany. Jeżeli nie uważamy wystarczająco, nie czytamy, nie zapamiętujemy dokładnie każdego dialogu w tej grze, to szybko w tym tytule się pogubicie. A jak się pogubicie, no to już dupa, bo encyklopedii po prostu nie ma, a cholernie jej w niej brakuje. Także twórcy na pewno powinniście dodać tu tę encyklopedię, ona jest tu potrzebna. Przejdźmy teraz do grafiki. Jak już pewnie zauważyliście, no to nie prezentuje się ona najlepiej. O ile modele statków czy stacji są tutaj ok, wyglądają fajnie, jakość obrazu tutaj jest mocno przeciętna. Często można zauważyć rozmyty obraz, takie błyskające, nieładne artefakty na ekranie i to irytuje. No także graficznie tutaj jest po prostu mocno średnio. Jeżeli oglądacie mój kanał regularnie, to pewnie wiecie już, jakie combo zostało tutaj zastosowane. Dokładnie tak, macie rację. Gra jest na silniku Unreal Engine 5, widać. I do tego najprawdopodobniej korzysta z FSR, czyli skalowania od firmy AMD. I to też widać. Na szczęście, jako że jest to gra strategiczna, no to wiadomo, tutaj grafika nie gra aż tak ważnych skrzypiec, także da się z tym żyć. Szczególnie, że naprawdę przyjemnie się w ten tytuł gra. W tym miejscu przyznam, że miałem też opierniczyć twórców za poważne błędy, które ja napotkałem podczas mojej zabawy w tej grze, ale finalnie z radością stwierdzam, że nie muszę. Otóż widzowie, ja zgłosiłem te błędy twórcom jeszcze przed premierą, tutaj mogę ich pochwalić. Oni od razu poprosili mnie o materiał wideo, żeby oni te błędy mogli zobaczyć. Od razu wzięli się do roboty. Z przyjemnością mogę was poinformować, że wszystko to, co im zgłosiłem przed premierą, zostało już poprawione. Także gra, która trafi do sklepów, jest już poprawiona, wy tych błędów nie zobaczycie. Także chłopaki widać, że mają zamiar o ten tytuł właśnie dbać i to się ceni. Jeżeli natomiast chodzi o sterowanie, no bo w strategiach na konsolach jest ono dość ważne, to tutaj jest po prostu nieźle i w sumie tylko tyle. Zaproponowany przez dewelopera układ jest dość intuicyjny, można się go szybko nauczyć i ogólnie jest nieźle, natomiast z drugiej strony w tytule znajdziemy też parę takich głupotek. Jest na przykład problem z wyznaczaniem tras statków. Dziwnym trafem nie można swobodnie tej trasy wyznaczać, można tylko skakać od punktu do punktu, co jest trochę głupie. Interfejs też nie zawsze zaskakuje, ale problemy z nim są tylko czasami. Także steruje się nieźle, chociaż nie jest może tak dobrze jak w recenzowanym przeze mnie Age of Empires 2 na Xboxie,
to myślę, że twórcy całkiem nieźle dali sobie tutaj radę, bo jak pokazał rynek, można zrobić dużo gorzej. A więc podsumujmy teraz Ixiona. Jest to niewątpliwie gra całkiem dobra, która mnóstwo rzeczy robi naprawdę fajnie, natomiast ma też parę większych baboli. Jest to na przykład brak encyklopedii, czy problemy z pacingiem fabuły, które po prostu w tej grze potrafią mocno przeszkadzać. Z drugiej strony ja muszę wam powiedzieć, że pomimo paru problemów w tej grze, przyznaję, że ten Ixion podczas zabawy mocno mnie wciągnął. Wciągnął mnie na tyle, że ja teraz poważnie myślę, żeby zagrać w niego jeszcze raz, żeby wbić sobie platynkę, żeby to mieć wszystko zrobione na 100%, a tego nie robię w byle jakich grach, także musiał mnie naprawdę wciągnąć. Przyznam też, że tutaj mocno mnie ujęła ścieżka dźwiękowa. Ona tej grze dodaje dodatkowego klimatu, jest naprawdę fajna. Przyjemnie się tego słucha i nadaje to temu tytułowi takiej odrobiny dodatkowej magii. Ixion zakupicie na PlayStation Store za około 150 zł. Moim zdaniem jest to cena jak za taki produkt w pełni uzasadniona, jest to cena całkiem spoko. Za tą cenę otrzymujecie ciekawy tytuł, który potrafi dać popalić i będzie smakowitym kąskiem dla każdego fana strategii na konsolach, a takich fanów mamy coraz więcej. Pamiętajcie jednak, że to nie jest tytuł dla nowicjuszy, bo oni dostaną tam po tyłku. Ja przyznam, że jestem weteranem strategii, a i mnie w tym tytule nieraz pot po dupie spłynął. Gierkę mogę wam jednak serdecznie polecić, bo jest naprawdę interesująca. Dziękuję wam za obejrzenie tego właśnie materiału i zapraszam was do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nie pojawiać regularnie. Bardzo dziękuję również osobom, które zdecydowały się wesprzeć lupego godlike'a. Dzięki właśnie waszemu wsparciu udaje się zakupić sprzęt oraz gry, które później trafiają na kanał. Bez waszego wsparcia wielu filmów nie udałoby się w ogóle stworzyć. Także dzięki wam bardzo i do zobaczenia niebawem.